Bycie systematycznym na Instagramie, a w zasadzie na wszystkich mediach społecznościowych, to jedna z najważniejszych składowych przepisu na sukces. Uwierzcie mi, że bez tego nie byłabym w stanie organicznie zebrać ponad 21 tysięcy followersów. Owszem, momentami posiłkowałam się reklamą. Na początku w zupełnie nieskuteczny sposób, o czym mówiłam więcej w odcinku o płatnej reklamie na Instagramie, do którego link zostawiam Wam u góry i w opisie na dole. Ale mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie regularne publikowanie, tydzień po tygodniu, przez miesiące, nawet przez lata, przyczyniło się do rozwoju mojego konta. Pomyślcie o tym w ten sposób. Każda publikacja to kolejna szansa na dotarcie do potencjalnych odbiorców. Nie odbierajcie zatem jej sobie. Zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka, w którym zdradzę mój sposób na systematyczność na Instagramie. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć świetny content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W dzisiejszym odcinku skupimy się na regularności w publikowaniu. To tak naprawdę proces złożony z kilku etapów, dlatego dla uproszczenia podzieliłam go na 4 części. Określenia planu działania, tworzenia automatyzacji i powtarzalności, budowania nawyku i przygotowania planu awaryjnego. A teraz dokładnie w tej kolejności omówię szczegółowo każde z tych zagadnień. Tworzenie planu działania to oczywisty i niezbędny krok, aby zadbać o systematyczne publikowanie na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych. Zacznijmy od zastanowienia się, co chcemy tworzyć. W czym powinno nam pomóc na przykład zdefiniowanie swojej niszy? Jeżeli nadal jej nie macie, odsyłam Was do odcinka o tym, jak znaleźć własną niszę na Instagramie. I teraz pomyślmy, jak często chcemy publikować, co będzie się bezpośrednio wiązało z tym, ile kontentu powinniśmy produkować miesięcznie lub tygodniowo. Moje zdefiniowane nisze na Instagramie to podróże i fotografia, ale w związku z kanałem na YouTubie często dzielę się również wskazówkami dotyczącymi działania w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie. To od razu tworzy dla mnie schemat minimum 3 postów tygodniowo, aby pokryć wszystkie wyróżniające mnie tematy. W praktyce mój plan zakłada 4 posty tygodniowo, ponieważ w poniedziałki rano wrzucam dodatkowy post z fotograficznym wyzwaniem Instagram a rzeczywistość. Wasz plan może jednak się znacząco różnić. Jeżeli dopiero zaczynacie rozkręcać swoje konto, częstsze publikacje będą dla Was lepszym rozwiązaniem. Załóżmy zatem, że Waszym celem jest publikowanie 6 postów tygodniowo. Kolejny krok to zmierzenie czasu potrzebnego do stworzenia naszego kontentu. Najlepiej co jakiś czas po prostu włączyć stoper w momencie, gdy będziemy siadać do pisania postów, szukania inspiracji, edytowania czy robienia zdjęć i zmierzyć, ile faktycznie zajęło nam ukończenie danego działania. Dzięki temu będziemy mogli obiektywnie określić ilość czasu, który musimy zarezerwować sobie każdego tygodnia czy miesiąca, aby stworzyć potrzebne nam treści. Osobiście nie mierzę czasu na robienie zdjęć, ponieważ zazwyczaj jeżdżę na sesję spontanicznie albo podczas podróży i poza tym mam tyle zdjęć w swoim katalogu, że nie musiałabym zrobić żadnego przez kolejny rok lub dłużej. Inaczej sprawa się ma z szukaniem pomysłów, pisaniem postów i edytowaniem. Ten proces zabiera mi maksymalnie 6 godzin tygodniowo i dokładnie tyle czasu co tydzień na niego rezerwuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze go przekroczyć, może tylko raz, kiedy miałam ciężki tydzień i jakoś mi po prostu nie szło, ale w 99% kończę wcześniej i nie muszę się stresować, że czegoś nie zdążyłam zrobić. Wam również polecam zawsze zakładać nieco więcej czasu niż się wydaje i dodawać bufor do zmierzonego czasu. Nigdy bowiem nie wiadomo, co się wydarzy. Przy okazji zachęcam Was do obejrzenia mojego odcinka o tym, gdzie szukać pomysłów, aby usprawnić sobie ten proces i zawsze siadać do tworzenia treści przygotowanym. Link zostawiam Wam do góry oraz w opisie poniżej. Następny krok to znalezienie narzędzia do planowania, które będzie nam najlepiej odpowiadało. Niektórzy lubią planować na papierze, inni wolą mieć wszystko w swoim telefonie czy komputerze. Sama lubię mieć swój plan działania tu i tu. Jestem zwolenniczką przelewania wszystkiego na papier, ponieważ mam wrażenie, że wtedy lepiej zapamiętuję, co mam do zrobienia. Jestem bardziej skłonna trzymać się tego planu, no i uwielbiam odkreślać wykonane już przeze mnie zadania.
ta satysfakcja jest bezcenna. Z drugiej strony nie zawsze mogę taszczyć ze sobą mój piękny planer, a dodatkowo w większości pracuję na komputerze, więc na przykład cyfrowe zbieranie pomysłów ma dla mnie dużo więcej sensu niż spisywanie ich na kartce. Dlatego korzystam z narzędzi cyfrowych, takich jak Asana i Notion. Asany używam od kilku lat. Używam tej bezpłatnej, podstawowej wersji, która w zupełności mi wystarcza i świetnie się sprawdza. To tam trzymam wszystko, co jest związane z Alternative i tam planuję swoje działania. Ostatni etap to zaplanowanie czy zablokowanie czasu na realizację działań. To najważniejszy etap, którego bezwzględnie musimy się trzymać, jeżeli faktycznie zależy nam na systematyczności. Usiądźcie w wolnej chwili przed swoim kalendarzem i spójrzcie krytycznie na to, gdzie moglibyście zarezerwować sobie czas na tworzenie treści. Jeżeli nie lubicie sztywnych reguł, wystarczy, że określicie sobie dzień lub odpowiednią porę dnia. Jeśli jednak musicie mieć wyznaczone wszystko, jak w zegarku, stwórzcie dla siebie bloki czasowe. U mnie ze względu na pracę na pełen etat. Nie wiem dokładnie, o której skończę i uda mi się coś zrobić, dlatego z reguły planuję zadania na konkretne dni, ale bez podawania sztywnej godziny. W weekendy mogę sobie pozwolić na bardziej dokładny system i zaplanować, że będę nagrywała odcinki na YouTube'a na przykład od 10 do 14 w niedzielę. I zazwyczaj właśnie w niedzielę nagrywam odcinki na YouTube'a, chociaż ten wyjątkowo nagrywam w sobotę. To dlatego, że jutro, czyli w niedzielę, ma być bardzo słoneczny dzień i chciałam sobie zrobić wolne, dlatego postanowiłam przełożyć nagrania na dzisiaj. Także dzięki temu, że nie daję sobie aż tak sztywnych ram, mogę sobie pozwolić na większą elastyczność. Bowiem najważniejsze to dopasować system do swoich potrzeb. A kiedy dojdzie już do tej chwili, kiedy mamy zacząć działać, i dobrze wiem, że właśnie wtedy przypomina nam się o tym, że mieliśmy pojechać do Krawcowej, podlać kwiaty, wymienić olej i zadzwonić do babci, to niezależnie od tego, co będzie chciało nam podświadomie przeszkodzić w wykonaniu zadania, musimy je wykonać. Przede wszystkim unikajmy wtedy marnowania czasu, co wcale takie proste nie jest, gdy pracę musimy wykonać na przykład przy pomocy Instagrama, a przecież scrollowanie jest takie kuszące. Słuchajcie, przecież zrobiłam nawet o tym odcinek, jak nie marnować czasu na Instagramie, więc jeżeli macie z tym problem, to koniecznie go obejrzyjcie. Natomiast teraz zajmiemy się automatyzacją, a następnie budowaniem nawyków, co pozwoli nam zaoszczędzić czas. Kiedy mamy już nasze działania zaplanowane i wypracowane, pewne systemy, możemy z nich stworzyć automatyzacje, które pozwolą zaoszczędzić mnóstwo czasu. Ma to zadziałać na zasadzie kopiuj wklej, czyli będziemy się posiłkować w głównej mierze tym, co stworzymy raz, a potem zaczniemy to po prostu powielać. Już tłumaczę, co dokładnie mam na myśli. Załóżmy, że prowadzimy profil kulinarny i często dzielimy się z followersami naszymi przepisami. Publikujemy je w formie slajdów stworzonych w Canwie. I zamiast za każdym razem rozmyślać nad tym, jaką grafikę wybrać, które kolory będą pasowały do naszego feedu itd., to tę pracę wykonujemy tylko raz, a następnie powielamy grafiki, zmieniając tylko ich treść. U mnie przykładem tego jest edycja tygodnia. Szablon zrobiłam raz i tak już chyba od 2 lat sobie śmiga co jakiś czas na moich stories. Stosowanie presetów to kolejna znacząca oszczędność czasu. Jeżeli nie macie świra na punkcie edycji tak jak ja, to nie edytujcie każdego zdjęcia z osobna. Serio. Na rynku istnieje tyle gotowych presetów, że na pewno znajdziecie coś dla siebie. Być może nawet stworzycie własne. W moim sklepie znajdziecie kilka paczek, zostawię Wam linka pod filmem, bo jeśli lubicie moje zdjęcia, to i presety powinny Wam się spodobać. I jeszcze wspomnę tu o rolkach, no bo jak przyspieszyć sobie ich tworzenie? Moim zdaniem najlepiej skorzystać z takich gotowych formułek. Znajdziecie je na przykład w moim odcinku o 5 pomysłach na rolki, do którego link zostawiam Wam u góry oraz na dole. A wskazówki zawarte w tym filmie na pewno przyspieszą Wam pracę. Drugi sposób na bardziej efektywne działanie to powtarzalność, czyli wymyślenie sobie pewnych reguł tematycznych, dzięki którym siadając na przykład do pisania postów czy robienia zdjęć, będziemy od razu wiedzieli, za co się zabrać, bez zbędnego zastanawiania się. Ja robię to tak, ustalam sobie tematyczne dni, czyli w poniedziałki robię wyzwanie Instagram, a rzeczywistość, w czwartki piszę o tym, co będzie na YouTubie, w niedzielę piszę o podróżach i kulisach. I w tym momencie, siadając do pisania postów, wiem, gdzie kierować uwagę i wokół jakiego tematu szukać pomysłów,
które zresztą mam już zapisane i wystarczy, że po nie sięgnę. A o tym, jak nigdy nie zostać bez pomysłów, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry i w opisie poniżej. Nie dość, że trudniej wtedy o wypalenie, to jeszcze cały proces zajmuje zdecydowanie mniej czasu, a i nasi odbiorcy zaczynają się do niego przyzwyczajać. Polecam Wam wypróbować ten system, jeśli nigdy takiego nie testowaliście. Z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie nic nie działa bardziej skutecznie w byciu systematycznym i to w zasadzie w jakiejkolwiek dziedzinie, niż wypracowanie u siebie nawyku. To dość obszerny temat, którego nie będę tutaj zgłębiała, bo odcinek trwałby pewnie z 2 godziny. Ale jeśli Was to interesuje, to dajcie mi znać i postaram się coś takiego przygotować na YouTube'a. A w międzyczasie odsyłam Was do książek takich jak Atomowe nawyki Jamesa Cleara czy Mikronawyki BJ Fogga. A teraz podzielę się z Wami 3 moimi ulubionymi wskazówkami, które mi osobiście pomogły zbudować nawyk regularnego tworzenia na Instagramie. Po pierwsze polecam Wam ustawić sobie przypomnienie w telefonie godzinę przed publikacją, że to już czas. Oczywiście ten patent zadziała tylko wtedy, gdy Wasze treści będą już w pełni gotowe do publikacji, ale zakładamy, że tak jest. Kiedy zadzwoni alarm, staracie się odłożyć wszystko i rozpocząć proces publikowania. To tyle. Ja mam ustawione 4 przypomnienia w tygodniu, chociaż wcale ich już nie potrzebuję, ale na początku bardzo ułatwiły mi pracę. Chyba nie ma bowiem nic gorszego, gdy odwalić całą robotę, przygotować sobie plan publikacji i zapomnieć, że miało się coś wrzucić na Insta, prawda? Z tą wskazówką Wam to nie grozi. I teraz chwila szczerości. Publikowanie to dla mnie bardzo wyczerpujące energetycznie działanie. Tak jak wspomniałam w moich poprzednich odcinkach, to bardzo ważne, aby zaraz po nim angażować się w treści innych osób, odpowiadać na komentarze i wiadomości, być w stałym kontakcie z odbiorcami. Ze mnie to totalnie wysysa całą energię, no tak już po prostu mam. Bardzo ekscytuję się rozmowami, czasami nie mogę wręcz skończyć. Nie zrozumcie mnie źle, ale po wszystkim czuję się wypalona. Dlatego mam dla siebie małą nagrodę, gdy wykonam to zadanie. Takie drobne przyjemności uczą nasz mózg chętniej i szybciej pracować nad konkretnym działaniem, właśnie ze względu na nagrodę, która czeka na końcu. To może być dosłownie wszystko, chociażby przeczytanie na głos tego pozytywnego komentarza, po którym wspaniale się poczuliście, położenie się na 5 minut z zamkniętymi oczami i głębokie oddychanie, wtulenie się w ulubiony koc czy powąchanie ulubionych perfum. Mnie najbardziej cieszą takie zmysłowe doznania. Staram się jednak nie łączyć ich z jedzeniem, stąd takie może trochę nietypowe przykłady. Moja nagroda nie jest stała i zależy od pory dnia i mojego humoru. Wy możecie wybrać sobie coś idealnego dla Was. Trzecia wskazówka nie tyle pozwala zbudować nawyk, co ułatwia jego utrzymanie. Proponuję Wam stworzyć plan minimalnego działania. Co to takiego? Otóż nie zawsze będziemy tak samo podekscytowani, mieli tyle samo energii i determinacji, co na początku. Dlatego powinniśmy wziąć swój przygotowany na samym początku plan i skrócić go o co najmniej połowę. Chcieliście publikować 5 razy w tygodniu? Zróbcie plan minimalny na 2 publikacje. Chcieliście wstawać o 7 rano, żeby publikować przed pracą? Zróbcie plan minimalny na 19, gdyby jednak nie udało się Wam wstać. To nie jest plan, którego macie się trzymać, czy na którym macie budować nawyk, broń Boże. Starajcie się nadal trzymać swoich najbardziej optymistycznych założeń, ale też nie dajcie się zwariować. Kiedy coś pójdzie nie tak, będziecie gorzej się czuli albo mieli wyjątkowo dużo innych obowiązków, sięgacie wtedy po plan minimalny. On nadal pozwoli Wam czuć się na bieżąco i produktywnie przy minimalnym wysiłku. Bądźcie jednak ostrożni i nie pozwólcie, aby zagościł w Waszym życiu na dłużej. To taki plan na naprawdę wyjątkowe okazje. A co jeśli naprawdę zacznie się Wam życie walić na głowę? O ile Instagram nie jest Waszą pracą, do której chcąc, nie chcąc, codziennie musicie iść, nawet w wyjątkowych okolicznościach, no chyba że stanie się coś naprawdę poważnego, to po prostu łatwo wyrzucić go ze swojego kalendarza, gdy tylko życie zaczyna nie układać się po naszej myśli. Jeżeli poważnie podejdziecie do moich poprzednich wskazówek, takie drobne przeszkody nie będą miały na Was wpływu. Będziecie działać pomimo trudności. Uwierzcie, że ja tak robię od 4 lat. Czy to oznacza, że nigdy nie miałam potknięć? Nie. Bywały naprawdę ciężkie momenty,
Kiedy nic innego nie ma znaczenia i jakby oczywistym jest, że Instagram idzie w odstawkę. Gdy coś takiego stanie Wam na drodze, robi się poważnie. Jednak nawet najgorsze chwile mijają i wtedy wracamy do starej rzeczywistości z poczuciem, że musimy budować wszystko od nowa. Tak mi się zdarzyło kilka razy, dlatego przygotowałam plan awaryjny. Polega on na przygotowaniu sobie dodatkowego materiału na zapas, w momencie, gdy czujemy się szczęśliwi i na siłach. Najlepszy moment to ten, kiedy zaczynamy mieć coraz więcej pomysłów i chcemy na Instagrama zacząć przeznaczać coraz więcej czasu. I zamiast wrzucać kolejny dzień na publikację, po prostu przygotujcie sobie więcej materiału na czarną godzinę. Starajcie się stworzyć coś uniwersalnego, coś, co będzie niejako na topie przez długi czas. Warto robić przegląd takich treści, na przykład raz na 3 miesiące, żeby upewnić się, czy nadal mają sens, czy przypadkiem nie opublikowaliśmy już czegoś podobnego. Tak samo jeżeli chodzi o zdjęcia. Nie musicie publikować wszystkich, które macie. Możecie zostawić sobie kilka na zapas. Czasami możecie nawet wykorzystać to samo zdjęcie 2 razy, ale to polecam zrobić tylko po długiej przerwie pomiędzy publikacjami. Taki plan to jednak nie wszystko. Jeszcze ważniejsze jest nasze nastawienie. Przeanalizujcie sobie, co będzie, jeśli nie uda nam się nic opublikować przez tydzień, przez miesiąc. Co stracimy i czy faktycznie będzie to miało aż tak negatywny wpływ. Często wystarczy wrzucić posta o tym, że robicie sobie przerwę i podać datę powrotu, jeśli ją znacie. Więcej o tym, jak w miarę bezboleśnie przeprowadzić przerwę na Instagramie, mówiłam w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam na końcu tego filmu. Bo z mojej strony to już w tym temacie tyle. Mam nadzieję, że z moimi wskazówkami zbudujecie swój własny system regularnego publikowania treści, który będzie Wam służył przez długie miesiące, a nawet lata. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!